Cześć! Ostatnio syn mnie zmęczył o zakup bardzo popularnej w ostatnim czasie konsolki do gier retro model R36S. Próbowałem wybić mu to z głowy, ponieważ w takie stare gierki można grać na emulatorach na smartfonie lub komputerze. Ostatecznie jego upierdliwość w tym temacie wygrała. Udało mu się przekonać mnie, aby zakupić ten gadżet, ale połowę musiał dołożyć ze swoich oszczędności. Stwierdziłem, że być może sam też trochę pogram w gry, które za dzieciaka pozostawały w sferze marzeń, albo przypomnę sobie fajne tytuły z automatów, które w latach 90. można było głównie spotkać w knajpach, dyskotekach i barach. Konsolka występuje w wielu wersjach kolorystycznych i zazwyczaj sprzedawana jest z kartą microSD 64 lub 128 GB, na której zapisanych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy gier. Syn wybrał kolor biały z kartą 64 GB i 15 tysiącami gier. Zapłaciliśmy za nią około 150 zł i po tygodniu kurier przywiózł nam paczkę. Przy okazji zachęcam Was do zajrzenia do opisu tego filmu, ponieważ znajdziecie tam kody rabatowe na dowolne zakupy z AliExpress, m.in. z okazji letniej kampanii promocyjnej. Kody obejmują prawie wszystkie produkty, za wyjątkiem telefonów komórkowych, a wysokość zniżek może wynieść nawet kilkaset złotych w zależności od kwoty zamówienia. Zachęcam też do zaobserwowania mojego profilu na Facebooku i Instagramie, ponieważ znajdziecie tam zawsze świeże i aktywne kody rabatowe. Po włączeniu konsolka gotowa jest do zabawy. Cały system stworzony jest na bazie Linuxa i jest to Archos w wersji 2.0. Menu chodzi bardzo płynnie i wygląda to bardzo atrakcyjnie. Przewijamy się pomiędzy kilkudziesięcioma różnymi systemami jak Nintendo, Game Boy, Sega, Neo Geo, PlayStation 1, PSP, Capcom, MAME, Atari, Commodore ZX Spectrum i wiele innych. Posiada ona ekran o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 640x480 w technologii IPS. Robi to bardzo dobre wrażenie. Kolory są żywe, jest dobra jasność i kontrast, nie widać żadnego smużenia. Pod ekranem wbudowany jest głośniczek, wszystkie potrzebne przyciski i manipulatory. U dołu od lewej mamy gniazdo USB-C do ładowania akumulatora, którego pełne naładowanie może wystarczyć nawet na 6 do 8 godzin grania. Następnie mamy gniazdo słuchawkowe oraz gniazdo OTG w standardzie USB-C, za pomocą którego m.in. możemy połączyć naszą konsolkę z domową siecią Wi-Fi i korzystać z zasobów dostępnych online lub grać w trybie multiplayer z innymi użytkownikami. Oczywiście w tym celu należy dokupić odpowiednią kartę sieciową wraz z adapterem na USB-C. Na lewej krawędzi mamy łącznik zasilania, przycisk Reset oraz dodatkowe gniazdo na kartę microSD. Na prawej krawędzi mamy przyciski głośności oraz główne gniazdo karty pamięci microSD, w którym siedzi karta z grami dostarczona wraz z urządzeniem. Z tyłu mamy jeszcze przyciski L1, L2 i R1, R2 oraz klapkę, pod którą kryje się akumulator. W razie potrzeby, bez konieczności rozkręcania całej konsolki, możemy go sobie bez problemu wymienić. Ogólne wrażenia są bardzo przyjemne. Większość gier działa bez problemu, ale zdarzają się tytuły na PSP oraz Sega Dreamcast, które nie działają płynnie. Sporo gier na Nintendo DS się nie włącza. Jeżeli jakiejś waszej ulubionej gry retro nie ma na liście, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyszukać sobie romy tych gier i skopiować je do odpowiednich katalogów na karcie pamięci. W tym celu musimy wyjąć kartę pamięci i włożyć ją do czytnika w komputerze. Jedna ważna uwaga, która pojawia się w wielu poradnikach i forach dotyczących tych konsol, aby wziąć pod uwagę możliwą bardzo krótką żywotność dołączonej karty pamięci. Warto na początku zrobić kopię załączonej karty pamięci na jakiś bardziej markowy egzemplarz zakupiony w dowolnym popularnym elektromarkecie. Nie szukajcie okazji na Allegro, bo to się zemści i najczęściej w dobrej cenie traficie podróbkę. Ja akurat zrobiłem kopię na SanDisku zakupionym w MediaMarkt. Konsolka jest na tyle ciekawa i popularna, że stworzyła się wokół niej spora społeczność w internecie, która tworzy nowe wersje oprogramowania, ulepsza, usprawnia, dołącza kolejne emulacje znanych systemów gier, pomaga w rozwiązywaniu problemów itd. Na tę chwilę syn jest bardzo zadowolony. Oprócz grania próbuje tę konsolkę ulepszać, poprawiać, testować inne emulacje, dogrywać i testować nowe gry, więc nie nudzi mu się. Ja również z przyjemnością trochę się pobawiłem i przypomniałem sobie stare czasy, jednak na dłuższą metę nie było to dla mnie zbyt komfortowe,
głównie ze względu na pogarszający się wzrok z racji wieku oraz ten kształt i wielkość, który jest raczej dedykowany dla młodszych użytkowników. Mam po prostu za duże dłonie, aby granie na tej konsolce było przyjemne. Istnieje też wersja tej konsoli w ułożeniu poziomym i wydaje mi się, że dla graczy o większych dłoniach byłaby ona wygodniejsza. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany zakupem takiej konsolki, to link do tej oraz poziomej wersji umieszczam pod filmem. Znajdziecie tam również specjalne kody rabatowe na dowolne zakupy z AliExpress. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!